Dzień dobry i dobry wieczór. Kłaniają się Państwu pan profesor Michał Królikowski, prawnik oraz Agata Rujner, teolog. Nadal prowadzimy nasze rozmowy o życiu i o prawie wokół tego życia. Ja jestem idealistką, przyznam to szczerze. I ja wierzę w takie wartości jak szacunek, dialog i zawsze mam wrażenie, że jak człowiek chce i ma dobrą intencję, to będzie w stanie się porozumieć. A przy tym temacie aborcji, wyroku, prawa, konstytucji, polityki, mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie bardzo trudno o to porozumienie. I zastanawiam się, jak to jest. Czy my się zawsze będziemy kłócić? O tę sprawę tak. W każdym społeczeństwie postmodernistycznym, które opiera się na istotnym zakwestionowaniu pewnego kanonu norm, jesteśmy skazani na napięcie. Teraz, to znaczy kłócić się, prawda? Pytanie jest jak? Czy jesteśmy w stanie prowadzić dialog, który będzie rzeczywiście nakierowany na troskę o dobro? Na razie wszystko, co w tej sprawie się dzieje, nie ma takiego celu. Dotyczy to środowiska politycznego, które gra tym tematem dla doraźnych celów politycznych. Dotyczy to środowiska eksperckich, które mają swoje interesy. Przecież wielu naukowców, na przykład zajmujących się lobbowaniem za dostępnością zabiegów sztucznej prokreacji, żyje też z zabiegów sztucznej prokreacji. Wiele danych, których nie mamy, bo tak, a nie inaczej są prowadzone badania o skutkach in vitro, nie powstają, dlatego że się ich nie szuka. W końcu to jest także wypowiedź dla nas, skierowana do nas. Kościół w tej sprawie także nie umie prowadzić tego dialogu, w mojej ocenie. I teraz to też trzeba wyraźnie powiedzieć. Otóż Kościół jest profetyczny. I jego zadaniem jest głoszenie karygmatu. I to jest oczywiste, że musi moralnie być czysty, być jednoznaczny w tym zakresie. Kościół nie może niuansować zasad moralnych. One nie podlegają kompromisowi, to jest oczywiste. Ale katolicy są od tego, żeby wypracowywać ten kompromis w życiu publicznym. I to już jest nasze zadanie, jako ekspertów uczestniczących w procesie legislacyjnym, polityków, którzy podejmują decyzje. I nie mogą być ci katolicy stawiani w kategorii zdrajców, jeśli tego kompromisu, oczywiście z celem maksymalizacji ochrony życia i z jasno określonym własnym poglądem zgodnym z nauczaniem Kościoła, poszukują. Zgadzam się i się nie zgadzam, czyli jednak się troszkę pospieramy i pokłócimy. Myślę o tym w kilku kontekstach. Pierwszy jest taki, że wspomniana zresztą przez pana profesora w pierwszym naszym spotkaniu encyklika Veritatis Splendor mówi o tym, a mówi za Soborem Watykańskim II, że są takie czyny, które są wewnętrznie złe. Czyli to są takie czyny, które są zawsze złe. Bez względu na moją intencję, bez względu na moje okoliczności, które akurat się w moim życiu wydarzyły, to jest czyn z samego przedmiotu po prostu zły. I wśród tych czynów Jan Paweł II za Soborem wymienia wszystko, co godzi w ludzkie życie. Jest tam też wymienione spędzanie płodu, ludobójstwa i tak dalej. I teraz człowiek z boku, jak stoi i usłyszy słowo kompromis, to może mieć dysonans poznawczy. Czyli tak, to jest zawsze złe i tego uczy mnie Kościół. To wynika też z prawa naturalnego, z rozumu, nie tylko z samej Ewangelii. A tu ktoś mi mówi, wypracujmy kompromis w życiu społecznym. I jak to w sobie pogodzić? I to jest pierwszy kontekst. A drugi kontekst, o którym myślę, to jest kolejny problem w teologii moralnej dzisiaj, takie wyzwanie pragmatyzmu. Że nam się wydaje, że dobre jest to, co jest użyteczne, dobre jest to, co jest legalnie dozwolone i robimy sobie skrót myślowy, że jeżeli prawo mi pozwala, to automatycznie to jest dobre. Tymczasem nie zawsze tak jest. I potem jestem człowiekiem, który ma dokonać czynu.
i z tego czynu będzie sądzony, z tego czynu będzie rozliczony przez państwo, przez społeczeństwo, przez Pana Boga. I jak ja mam się odnaleźć? Jako prosty, zwykły człowiek w moim małym pokoju, w mojej pracy. I tu nawet nie chodzi o to, czy jestem w ciąży, bo wyzwaniem jest też eutanazja, wyzwaniem jest in vitro i wiele innych spraw dotyczących życia. Krok za krokiem. Są czyny wewnętrznie złe. One rodzą sytuację bez wyjścia. W etyce. W prawie nie może być sytuacji bez wyjścia. My musimy mieć jakieś rozwiązanie. Nie ma takiej sytuacji, że w prawie zatrzymamy się i powiemy koniec. Ale tu się też nie zgodzę, bo w teologii też nie mamy takich sytuacji Przykładem będzie dla mnie takim bardzo istotnym są skutki polegające na niegodziwości nie do naprawienia. Powstanie embrionów, o tym pisze w Dignitas Personae Benedykt XVI. Powstanie embrionów, które oczekują na przyjęcie i nie są przyjmowane. Tak? Jedyne rozwiązanie to jest ewentualnie surogacja. I w Dignitas Personae nie mamy wskazania moralnego. Tak, ale to tu się wtrącę, Rota Rzymska wydała taki wyrok taki. No, tak, natomiast moim zdaniem on także jest, ja znam to orzeczenie, ono także nie jest jednoznaczne. Czy mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma czytelnego wyjścia, co z tej sytuacji zrobić, ponieważ nie ma super godziwego wyjścia z tej sytuacji. Nie? Pracujemy na rozwiązaniach, które są niesatysfakcjonujące od strony moralnej. I bardzo często prawo z tym się mierzy. To znaczy tylko ten początek rozwiązania problemu zaczyna się trochę wcześniej. Krok drugi. Prawo jest do tego, żeby porządkować życie społeczne. Jeszcze raz to powiem. To nie jest wykład ex cathedra o normach i zasadach dobrego życia, które wszyscy mają przyjąć jako nakazane. Byłoby nieprawidłowo, gdyby aborcja była nakazana. W sytuacji, w której istniałby nakaz aborcji, dotyczyłby on naszego sumienia i mielibyśmy konflikt, nie? To nasza godność byłaby zniszczona. Nikt nam nie nakazuje przeprowadzić aborcji, korzystać z in vitro. Nie? Mamy prawo w społeczeństwie żyć zgodnie ze swoimi wartościami. My. Druga strona mówi, chcemy to samo. My mówimy do nich, ale nasze są dobre, a wasze nie. Z naszych wynika dobro dla człowieka, a z waszych nie. Nie, my się po prostu różnimy co do koncepcji dobra, oni mówią. I tu jesteśmy w tym miejscu. No tak, i pewnie prawo, nie wiem, czy dobrze myślę, ale prawo tego nie rozwiąże, a teologia już może trochę bardziej, bo my chcemy szukać czegoś, co jest obiektywne. A prawo musi powiedzieć, znajdźmy sposób, że będziemy ze sobą żyć w miarę w porządku, w miarę zgodnie. To jest zadanie prawa. Uporządkujmy Nawet to. jeśli konsekwencją tego będzie to, że zgodzimy się na coś, co nie jest dobre. I teraz, jaka jest odpowiedzialność tworzących prawo, katolików? Stwórzmy te reguły. Tak? Ja nie zgadzam się z wami. Tak? Pierwsze zdanie. Uważam, że aborcja jest czymś złym. Ale jesteśmy w tym kotle razem. Stwórzmy te reguły, tak? Aby tam, gdzie to najbardziej potrzebne, to życie było najpełniej chronione. Nie jestem w stanie uchylić się od zgody na aborcję w sytuacji, w której ciąża grozi życiu i poważnie grozi życiu i zdrowiu matki. To jest dla mnie, nie będziemy o tym dyskutować nawet. Nie mam na to argumentów. Jeżeli chodzi o wadę dziecka, tam, gdzie tu już właśnie wchodzą te rzeczy trochę, o których mówiliśmy, o sentymentalizmie, o prawie do prywatności, o wyborze godnego życia. Inaczej będziemy rozmawiać o dziecku, które będzie żyć, ale będzie miało Downa. A inaczej będziemy rozmawiać o sytuacji, w której ta kobieta 3 miesiące nosi martwy płód i czeka, aż się urodzi. Bo to jest zupełnie inne przeżycie. Nie? I czy naprawdę jestem gotowy powiedzieć, że to jest... Że jestem w stanie zbudować porozumienie co do takiej zasady, że nie wolno takiego płodu spędzić. Nie, nie jestem. To nie porozumiemy się w tym. Więc zadaniem jest szukanie rozwiązania, które
chroni wartości na tyle, na ile jest to możliwe, ale nie przynosi wojny. Bo to dobro jest wielowymiarowe. Prawo jest narzędziem wielofunkcyjnym. I nie jest po to, nie służy temu, żeby zastąpić oceny moralne. Prawo to nie jest nauka moralna. Tak, i tutaj myślę, że wszyscy mamy zgodę, tylko zastanawiam się, co możemy zrobić i czy możemy coś zrobić. Ja mówię, ja jestem idealistką i ja bym właśnie z każdym, kto będzie przedstawiał przykłady chorych dzieci, cierpienia matki, ja bym chciała usiąść z każdym i szukać tych rozwiązań, bo wierzę, że jesteśmy w stanie na gruncie rozsądnej rozmowy dojść do tego, co jest dobre i prawdziwe. Byłem kiedyś na konferencji poświęconej eutanazji w niemieckim Karlsruhe. Siedziałem koło takiego wybitnego badacza niemieckiego, austriackiego. Na mównicę wyszedł gość, który napisał 600-stronicową książkę na temat eutanazji i zaczął swój referat. I stała się rzecz bardzo ciekawa. Ja pierwszy raz miałem kontakt z tym człowiekiem, mój kolega nie pierwszy. I kiedy zaczął mówca swoje wystąpienie, mój kolega spuścił wzrok i nie patrzył się na prezentację. Ja patrzyłem się na tę prezentację. Po 10. zdjęciu dziecka, które urodziło się bez płuc i opisie, jak bardzo cierpiało, byłem gotowy zaakceptować eutanazję tych dzieci. Ja już nie byłem w stanie dźwigać dalej tego tematu. Mój kolega podniósł oczy wtedy, kiedy skończyły się zdjęcia. Techniki rozmowy są różne. Oddziaływanie tego problemu, stymulowanie zgody i tak dalej, to jest niezwykle skomplikowany proces intersubiektywnego odbierania tych rzeczywistości i funkcjonowania prawa w takiej kulturze intersubiektywnej, raz jeszcze powiem, dyskursywnej. Nie? Prawo powstaje w jakimś splocie komunikacji i ta komunikacja nie jest tylko i wyłącznie intelektualno-moralna. Przecież sami przed sobą powiedzmy, że zgoda na jakieś rozwiązanie u nas często wiąże się z komfortem emocjonalnym. Tak, tylko nadal się zastanawiam, czy możemy się godzić na relatywizm, bo to trochę tak brzmi. Ale kto my i w jakiej przestrzeni mamy się godzić? Czy mamy się godzić na relatywizm w naszym pokoju, kiedy dziecko kobieta jest w ciąży, dziecko jest chore, umrze? Czy ta osoba jest zmuszona godzić się na relatywizm i dokonać aborcji? Nie. Czy w społeczeństwie, które nie jest gotowe przyjąć pełnego zakazu aborcji, mam obowiązek wprowadzić ten zakaz aborcji? Nie. Mam doprowadzić do sytuacji, w której w jak największym stopniu uzyskamy zgodę na to, żeby życie człowieka chronić. A tam, gdzie ten zakaz będzie wywoływał agresję i zagrozi systemowi ochrony tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny, tam musimy mitygować swoją potrzebę. I to nie jest pragmatyzm moralny. To jest roztropność w sprawach świata. Ja nie jestem specjalistą od moralności, ja jestem specjalistą od prawa. A to jest zupełnie inna dziedzina. Zgadzam się tutaj w tym punkcie i myślę o tym, że z jednej strony tak jest, ale z drugiej jesteśmy ludźmi. I teraz ja nie muszę postrzegać siebie jako teologa i to nie jest tak, że będę głosić to, co mówi Kościół, dlatego że muszę to robić, bo mam taką profesję. Tylko chcę wierzyć w te zasady, w które wierzę i które wyznaję, dlatego że one są dobre, są mądre, są potrzebne itd., itd. I jedno myślę, że mogłoby nas pogodzić, to jest to, że gdybyśmy przygotowali społeczeństwo do przyjęcia tego wyroku, to moglibyśmy chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci, a konsekwencje tego wyroku nie byłyby tak dramatyczne i tak opłakane, jak były. Do tego wyroku nie można było przygotować, bo nie wiedzieliśmy, jaki będzie do momentu orzeczenia. I nie da się przygotować do tego wyroku bez rozwiązań wprowadzających to orzeczenie. Nikt nigdy ich nie wprowadził, przecież minęło już sporo czasu, nikt się tym nie zajął.
ale szukam jakiegoś lepszego obrazu będącego odpowiedzią do tezy, że jest to pragmatyzm czy rezygnacja z norm moralnych. Myślę sobie, że dobrze było na chwilę przejść zupełnie na inny temat, na inną przestrzeń i pomyśleć chwilę o medycynie i o odchodzeniu człowieka. To jest jedno z zagadnień, którym też się naukowo zajmuję, czyli uporczywa terapia. Każda choroba ma swój scenariusz umierania. Przy raku jest tak, że kondycja życia, jakość życia stopniowo spada i w pewnym momencie jest zjazd. I zastanawiamy się, leczyć agresywnie czy nie? Czy celem medycyny jest leczenie agresywne, chemia, radiologia? Czy też tym celem jest ochrona jakości, podtrzymanie funkcji, minimalizacja bólu? W pewnym momencie celem jest działanie agresywne. Próbujemy odwrócić skutki choroby nowotworowej. Ale w pewnym momencie wiemy, że to nie ma sensu. Że ochrona życia wiąże się z skierowaniem naszego wysiłku na zgodę na proces odchodzenia i na minimalizację tego, co jest źródłem dyskomfortu. Czy to jest rezygnacja z ochrony życia? Nie. To jest dobieranie środków do środowiska, w którym to życie rozwija się i gaśnie. I tu jest trochę podobnie. Nie szukamy sposobu rezygnacji z ochrony życia, ale pracujemy w tak wielowymiarowym środowisku, w tak zróżnicowanym społeczeństwie, że nie mamy narzędzia do tego, żeby agresywnie wywalczyć ochronę życia człowieka przed narodzeniem, u wszystkich. Musimy szukać sposobu, w którym osiągniemy zgodę co do tego, kiedy to agresywne domaganie się ochrony życia ma szansę zadziałać. W pewnym momencie nie ma. I jedyne, co możemy wtedy robić, to przekonywać, wzmacniać siebie w naszym środowisku aksjologicznym i pomagać sobie wzajemnie. I to nie jest rezygnacja z ochrony życia. Tak, Kościół w katechizmie przy uporczywej terapii używa, jeśli dobrze pamiętam, takiego sformułowania, że możemy zrezygnować z leczenia czy z tej terapii wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie już uniknąć śmierci. Ze środków nieproporcjonalnych, czyli takich, które przynoszą więcej cierpienia niż korzyści, oczekiwanych skutków a jesteśmy w stanie przydiagonalnym. I to mnie zainspiruje do tego, żebyśmy w kolejnej naszej rozmowie powiedzieli sobie o tym, co w prawie można naprawić. A za tę rozmowę serdecznie dziękuję. Dziękuję. Państwu się kłaniamy nisko.